Dzisiejszy temat trudności z podejmowaniem decyzji w spektrum autyzmu. Temat niby prosty, ale nie do końca wiemy, jak się w tym obszarze, moi drodzy, poruszać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście każdy z nas, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, czy jesteśmy dzieckiem, czy osobą dorosłą, ale też czy mieszkamy na wsi, czy mieszkamy w mieście, czy mamy kolor włosów blond, czy jakieś czarne włosy mamy. Każdy z nas, bez względu na wszystko, ma prawo i ma jakby taką możliwość, aby podejmować decyzje w swoim życiu. Podejmowanie decyzji czasami wiąże się z takimi bardzo błahymi rzeczami, jak to, czy zjeść na śniadanie płatki, a może kanapkę z dżemem, ale także takie błahe rzeczy jak dzisiaj założę spodnie czy spódniczkę, ale też takie bardziej jakby cenniejsze decyzje, jak czy w wakacje pojadę nad polskie morze, a może jednak w góry, czy jak spędzę czas, albo kogo zaproszę na urodziny, prawda? Więc absolutnie te drobniutkie, ale też te duże decyzje ma prawo każdy z nas podejmować. Również dzieci, drodzy Państwo, także mają taką możliwość i takie prawo, ponieważ są ludźmi, którzy mogą samo decydować o sobie. Czasami nam się wydaje, że jak dziecko jest niepełnosprawne albo ma jakieś deficyty, to nie, to raczej my, dorośli, powinniśmy podejmować decyzje za nich, ponieważ oni są albo nie wiedzą, albo nie rozumieją, a być może moja decyzja jest lepsza, mądrzejsza, no bo przecież ja lepiej wiem, lepiej rozumiem i jakby jestem bardziej kompetentna, a co najważniejsze, wiem, co jest lepsze dla mojego dziecka. No nie do końca, moi drodzy, tak z tym jest, zarówno w kwestii dzieci neurotypowych, jak i dzieci z deficytami. Każde z tych dzieci, czy właśnie to neurotypowe, czy też dziecko z różnego typu deficytami, ma prawo i obowiązek także do tego, aby właśnie podjąć decyzję. Drugą kwestią jest to, że oczywiście osoby dorosłe, czyli opiekunowie, rodzice, odpowiadają za to, jak będą rozwijać się dzieci, czego się będą uczyć, ale także odpowiadają za bezpieczeństwo przecież dzieciaków. W związku z tym czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie jako dorośli zgodzić się na to, aby dziecko podjęło decyzję, prawda? Choćby z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa tego naszego dziecka. I jakby to jest takim priorytetem w tym, co jakby ma się zadziać w kwestii właśnie tych wyborów u naszego dziecka. Moi drodzy, prawda jest taka, że rzeczywiście czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie do końca zezwolić naszym dzieciom na podejmowanie decyzji. Natomiast o tym sobie powiemy za chwilkę, ale zacznijmy od tego, co w takim razie jest z dziećmi w spektrum autyzmu. Czy one też mają prawo do samodecydowania? Czy one rzeczywiście są zdolne do tego, aby te samodzielne decyzje czy jakieś wybory móc dokonywać? Należy pamiętać, że jakby złotym środkiem w takim oddziaływaniu rodzicielsko-opiekuńczym jest to, aby zachować, moi drodzy, równowagę. Równowagę, która dotyczy takiego kontrolowania i podejmowania decyzji za dziecko, ułatwiania mu jakby funkcjonowania w pewnych obszarach, z drugiej strony możliwość podejmowania decyzji przez samo dziecko. Jest to o tyle bardzo, bardzo istotne, że dzięki podejmowaniu decyzji, dokonywaniu różnych wyborów, dziecko nabiera pewnego doświadczenia, ale także może uczyć się pewnych negatywnych konsekwencji, które wiążą się z niewłaściwą decyzją. To wszystko, moi drodzy, jest formą nauki. I im wcześniej damy dziecku możliwość podejmowania decyzji czy dokonywania wyborów, tym lepiej dla jego funkcjonowania w życiu codziennym, tym lepsza zdolność generalizowania pewnych wyborów. Dzieciaki z ZSD mają to do siebie, moi drodzy, że nie nabywają tak naprawdę w sposób taki bardzo spontaniczny i naturalny umiejętności takiego intuicyjnego i samodzielnego dokonywania wyborów. Wiąże się to między innymi z tym, że one mają trudność z przewidywaniem konsekwencji swoich działań. A z drugiej strony ktoś pomyśli, no tak, nie rozumieją konsekwencji, no to jak mają podejmować decyzje czy wybory? No właśnie z naszym wsparciem, ze wsparciem swoich rodziców, swoich nauczycieli, ale to nie jest tak, że one mają być pozbawione tego prawa do wyboru.
wyboru. My jesteśmy po to, aby pomóc im dokonywać różnego typu wybory. Oczywiście to jest kwestia taka, że te wybory na początku nie dotyczą oczywiście wyboru między życiem a śmiercią, tak? Tylko to są takie wybory, na które my jako dorośli możemy sobie pozwolić, a jednocześnie wiemy, że w pewien sposób dajemy dziecko takie poczucie kontroli nad własnym życiem. Dzieciaki w spektrum, one nie kierują się, moi drodzy, w swoich decyzjach sercem czy jakimiś wielkimi emocjami, natomiast strasznie bardzo kierują się racjonalnością. Z drugiej strony ta racjonalność u nich wpływa na to, że na ich decyzje, które podejmują, nie wpływa zanadto otoczenie. One podejmują decyzje dokładnie tak, jak w tym momencie myślą, bo właśnie jest to taka racjonalność dotycząca konkretnej sytuacji. Naszym zadaniem jako nauczycieli, jako rodziców jest absolutnie to, aby nasze dzieci uczyć od samego początku dokonywania wyboru. Tutaj w kontekście tego dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, pięknie sprawdza się stare przysłowie, czego Jaś się nie nauczył, Jaś nie będzie umiał. I absolutnie dokładnie tak samo jest w przypadku spektrum autyzmu. Czasami zdarza się tak, ja pracując z rodzinami, bo ja nie pracuję tylko z dzieckiem, ale pracuję zawsze z całą rodziną, jeśli w tej rodzinie jest spektrum. Moi drodzy, bardzo istotne jest to, żeby rodzice zrozumieli, że jeżeli nie dadzą solidnego fundamentu do wszystkiego, co następne dziecku, to nie będzie solidnej podstawy, na której będzie można budować cokolwiek innego. To nie przedszkole, to nie szkoła ma to zagwarantować. Mają to zagwarantować rodzice i opiekunowie w pierwszych momentach tak naprawdę życia dziecka, zanim ono jeszcze rozpocznie edukację na przykład w przedszkolu czy w szkole. To, jak my jako rodzice przygotujemy nasze dziecko, będzie owocowało albo pokutowało w dalszych latach życia naszego dziecka. Moi drodzy, w dzieciństwie, jeśli jesteśmy w stanie pozwolić dziecku na takie zachowania adaptacyjne do różnych sytuacji, które będą ostatecznie owocowały tym, że dziecko kiedyś za chwilę będzie miało taką pewną formę niezależności, będzie miało taką możliwość funkcjonowania zdecydowanie lepszego w życiu dorosłym. I to jakby w rozmowach z rodzicami często pojawia się taki argument, że pani Magdo, ale przecież on nie mówi, on nie rozumie, to jak on ma dokonywać wyboru? No właśnie najprostszych wyborów, o których w dalszej części spotkania sobie powiemy, jak tego dokonywać i jak tych wyborów rzeczywiście te nasze dzieciaki uczyć. Natomiast ważny jest też taki aspekt, aby spróbować sobie odpowiedzieć, moi drodzy, czy to podejmowanie decyzji, czy dokonywanie wyboru rzeczywiście jest tak bardzo ważne w życiu człowieka, a tym bardziej w życiu dziecka ze spektrum autyzmu. Tak jak powiedziałam Wam na początku, wybór i decyzja jest absolutną częścią życia każdego z nas. Mniej lub bardziej jakieś takie radykalne, poważne, a czasami bardzo błahe decyzje podejmujemy, ale musimy je podjąć i jakby każdego dnia dokonujemy różnych wyborów, prawda? Czy założyć kurtkę, a może płaszcz, założyć czapkę, a może iść bez czapki, założyć kalosze, a może założyć adidasy. Więc niby błahe rzeczy, ale jednak te decyzje podjąć musimy. Dlatego, że to jest nieodzowna część naszego życia. I czy nam się to podoba, czy nie, tych wyborów dokonujemy nieustannie i na każdym kroku. Bo te decyzje, oprócz tego, że stanowią nierozerwalną część naszego funkcjonowania codziennego, to także są naszym prawem. Prawem chronionym, można nawet powiedzieć. W związku z tym każda jednostka ludzka ma prawo podejmować decyzje i dokonywać wyboru. Do czego ten wybór i do czego to podejmowanie decyzji? Moi drodzy, najprościej można to określić tym, że zdolność i możliwość przede wszystkim podejmowania decyzji świadczy o tym, że ja mogę jako człowiek wyrażać swoje myśli, pragnienia, ale także i potrzeby. I nieważne, czy ja werbalizuję, czy też nie, jeżeli ktoś dorosły, mądry dorosły, da mi narzędzie do komunikowania tych potrzeb i pragnień, to ja jestem w stanie podejmować decyzje. O tych różnych możliwościach jeszcze sobie powiemy.
Czym jeszcze jest podejmowanie decyzji? Przede wszystkim, moi drodzy, w przypadku dzieci i nastolatków w spektrum autyzmu jest to zwiększenie aktywności i udziału w życiu takim społecznym, w życiu codziennym, w różnych sytuacjach i w różnych środowiskach. Co znaczy, że jeżeli dziecko albo nastolatek jest w stanie podejmować decyzje i umie dokonywać wyboru, przewidując mniej lub bardziej konsekwencje swoich decyzji, tym lepiej jest w stanie funkcjonować w świecie neurotypowym. Ale także jest lepiej podejmować decyzje, które będą dotyczyły mnie osobiście, które będą zgodne z moją tożsamością, które będą gwarantowały mi także bezpieczeństwo. I te wszystkie aspekty są budowane w domu, moi drodzy, od początku życia takiego dziecka. Podejmowanie decyzji to także duże wyzwania, moi drodzy, dla samego dziecka, ale oczywiście dla osób dorosłych, które towarzyszą w trakcie tych wyborów. O tym też sobie jeszcze dzisiaj nieco więcej powiemy. W przypadku dzieci ze spektrum te decyzje, moi drodzy, często są ułatwiane poprzez różnego typu wzmocnienia. Czyli my statystycznie często obserwujemy, że jeżeli dziecko podejmuje decyzje, które teoretycznie niosą ze sobą pewne walory emocjonalne dla tego dziecka, czyli wiążą się z jakimiś silnymi emocjami dla niego, to tym jakby nie tyle lepiej, co bardziej samodzielnie te decyzje podejmują. A tym samym możemy też w pewien sposób wykorzystać ten aspekt wzmocnień różnych do na przykład eliminowania albo zmniejszania częstotliwości pojawiania się zachowań niepożądanych. To jeden z aspektów ważności podejmowania decyzji. One także pomagają dziecku na takie, żeby dziecko miało takie poczucie, moi drodzy, kontroli i sprawczości, tak? Że ja mogę samo decydować o sobie, ja mogę podjąć decyzję samodzielnie, bez narzucania mi przez mamę, przez nauczyciela decyzji jakiejkolwiek, tak? To ja podjąłem tą decyzję. To, że dziecko ma taką możliwość, zmniejsza także u niego niepokój, bo jest w stanie zdecydować, co jest dla niego bardziej komfortowe. Ponadto podejmowanie decyzji to oczywiście promowanie siebie, promowanie niezależności, a tym samym wpływanie na jakość życia tej osoby i tego dziecka. Podejmowanie decyzji to również, moi drodzy, w każdym następnym etapie życia tego dziecka, to także zdolność rozwiązywania problemów, rozwiązywania różnych trudności, rozwiązywania różnych konfliktów, które, czy nam się podoba, czy nie, one po prostu będą w życiu naszego dziecka. A więc dokonywanie wyboru to także branie odpowiedzialności za te wybory, czyli uczenie się konsekwencji. Absolutnie bezcenna umiejętność, której dzieciom naszym brakuje tej umiejętności. W takim razie spróbujmy się zastanowić, skąd się biorą trudności w podejmowaniu decyzji przez nasze dzieciaki czy naszych nastolatków. Przede wszystkim jakby głównym warunkiem tego, że nasze dzieciaki mają kłopot z podejmowaniem decyzji, moi drodzy, są trudności komunikacyjne i językowe. Im dziecko ma niższe zdolności komunikacyjne i wcale, zauważcie, nie mówię werbalizacyjne, bo werbalizacja nie równa się komunikacji. Komunikacja służy do tego, abym była w stanie przekazać swoje myśli, pragnienia i potrzeby, choćby za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Najprościej ujmując, na przykład obrazków, na przykład różnych zdjęć, oryginalnych, takich prawdziwych zdjęć, które są odniesieniem do rzeczywistości. W zależności od tego oczywiście, na jakim poziomie funkcjonalnym jest nasze dziecko, jak wysoko funkcjonuje w aspekcie komunikacji, tym jakby różne aspekty tej komunikacji, na przykład alternatywnej, wykorzystujemy. Ale to jest absolutny fundament i krok do tego, aby jakby wszystko dalsze się mogło zadziać. Jeżeli dziecko jest pozbawione narzędzia do komunikacji, bo mama nie wie, jak zrobić na przykład książkę do komunikacji, bo mama nie wie, że jest coś takiego jak Moovix, z którego dziecko mogłoby korzystać,
bo mama wstydzi się korzystać z książki, bo nie będę przecież chodziła z jakąś książką przyczepioną do wózka wszędzie, do babci, do cioci, do sklepu, na plac zabaw, no przecież będą patrzyli na mnie jak na wariatkę. Okej, tutaj trzeba dokonać wyboru. Czy chcesz, żeby na ciebie patrzyli jak na wariatkę, czy być może chcesz, żeby patrzyli na twoje dziecko, jak ono zachowuje się według neurotypowych ludzi skandalicznie, bo krzyczy, bo płacze, bo gryzie, bo kopie, bo rzuca wszystkim, co ma w zasięgu ręki. Właśnie dlatego, że nie jest w stanie ci powiedzieć, wyjdźmy z tego placu zabaw, bo jest tu dla mnie za głośno, bo boli mnie głowa, nie chcę tutaj być, chcę iść do domu. Jeżeli mama tego nie odczytuje, a jednocześnie nie daje możliwości zakomunikowania tego dziecku, no to jakby społeczeństwo będzie oceniało i mamę, i dziecko. A decyzja oczywiście należy do mamy. Więc moi drodzy, aspekt komunikacji jest kluczem do tego, jak nasze dziecko będzie wyrażało swoje potrzeby i pragnienia. Także w kwestii zachowań niepożądanych. Moi drodzy, tutaj mówimy, jakby to, co do tej pory powiedziałam, głównie dotyczyło dzieci niewerbalnych. Natomiast jakby problemy komunikacyjne dotyczą także dzieci wysoko funkcjonujących. Dzieci z zespołem Aspergera, które przecież są werbalne. Ich język często jest doskonały. Często ma bardzo bogaty zasób słownictwa i to jeszcze takiego trudnego artykulacyjnie przecież słownictwa. A mimo to dziecko może nie być w stanie wyrazić swoich pragnień i potrzeb. Dlatego ten aspekt komunikacji w jego przypadku też jest bardzo potrzebny, żeby go wspierać, żeby dziecko miarodajnie było w stanie określić swoje potrzeby. Następnie trudnością, dlaczego nasze dzieciaki mają właśnie ten deficyt podejmowania decyzji, są ograniczone preferencje. Chodzi o to, że nasze dzieci ze względu na liczne zaburzenia sensoryczne i znowu bardzo różny obraz tych zaburzeń u każdego z tych dzieci jest, ponieważ każde z dzieci w spektrum jest po prostu inne. I w związku z tymi różnymi kłopotami komunikacyjnymi, sensorycznymi, zdarza się, że nasze dzieciaki zwyczajnie mają ograniczone swoje preferencje. Jak dziecko ma ograniczone preferencje, to rodzic ma też trudność ogromną w tym, aby zapewnić jakieś różne opcje, jakieś alternatywy do wyboru. Na przykład, jeżeli dziecko ma preferencję ulubionej piżamki, tak, że sypia tylko i wyłącznie w piżamce ze Spidermanem i absolutnie nie ma możliwości wprowadzenia jakiejkolwiek innej piżamki, tylko notorycznie jedna i ta sama, to moi drodzy, tutaj ważne jest to, żeby zapewniać dziecku powtarzającą się dodatkową opcję, żeby zwiększać taką możliwość preferencyjną, tak? W końcu dziecko zdecyduje się, w końcu dziecko dojrzeje do tego, aby zmienić decyzję, aby dokonać nowego wyboru. Czyli za każdym razem jest ta piżamka ze Spidermanem, ale obok pojawia się podobna, która ma na przykład narysowanego minionka. I chociaż 50 razy dziecko wybierze swojego Spidermana, to może któregoś razu was zaskoczyć i powiedzieć, albo wskazać paluszkiem, że tą konkretną, tą z minionkiem dzisiaj chcę założyć. Ale jeżeli my rezygnujemy po 2 czy 3 próbach, to nie liczmy na to, że dziecko kiedyś podejdzie, złapie nas za rękę i powie: mamuś, dzisiaj sobie chciałbym spać w piżamce w minionki. Bo tak się nie stanie. Szczególnie u dzieci, które są niewerbalne. Dlatego nie wolno nam rezygnować, tylko próbować, powtarzać i zachęcać dziecko do podejmowania decyzji. Oczywiście ja nie mówię, że to jest proste i że to szybciutko, na pstryknięcie palca się zadzieje, bo tak nie będzie. Natomiast bez podejmowania prób gwarantuję Wam, że to się na pewno nie zdarzy. Drodzy Państwo, zagubienie się w podejmowaniu decyzji to jest kolejny taki ważny element tego, że te dzieciaki mają kłopot z decyzjami. Czego to dotyczy? Przepraszam. Dotyczy to tego, że, moi drodzy, nasze dzieciaki podejmują często decyzje, której tak naprawdę nigdy nie chcą. One podejmują decyzje w sposób bardzo schematyczny, który tak naprawdę nie odnosi się do rzeczywistej decyzji, którą dziecko chce podjąć. Obserwacja dzieci ze spektrum pokazuje, że jeżeli dziecko ma do wyboru 3 opcje, dajemy dziecku 3 opcje jakieś, czyli przykładowo, moi drodzy, pokażę Wam na przykładzie moich karteczek. Jeżeli dziecko ma do wyboru, tak, mówimy: dobrze, to idziemy na plac zabaw, chcesz iść bawić się w domku, chcesz zjeżdżać na ślizgawce, czy huśtać się na huśtawce, dziecko, które ma do wyboru 3 elementy, wybierze zazwyczaj albo pierwszy,
czyli domek, albo trzeci. Najczęściej jednak wybiera na początku pierwszą opcję. Tak naprawdę to nie jest jego wybór taki świadomy, że ono chce rzeczywiście tego dokonać i rzeczywiście koniecznie chciałoby się pobawić w tym domku, tylko zazwyczaj dotyczy to kolejności, tego schematu podejmowania decyzji. Natomiast jeśli dziecko ma, moi drodzy, dwa elementy do wyboru, tak jak na przykład tutaj ma do wyboru w wolnym czasie możesz grać w jakąś grę planszową ze mną, albo poczytam ci książkę, tak? Dziecko jest oczywiście uczone tych obrazków, ono wie, które co oznacza, w odniesieniu też do czynności, to w przypadku dwóch opcji dziecko także wybierze pierwszą opcję. I jakby to jest kwestia tego, że ono właśnie nie podejmuje decyzji w sposób taki rzeczywiście spontaniczny, który dotyczy tego, co rzeczywiście chce, tylko odbywa się to na zasadzie schematu kolejności wyboru. Trudność w podejmowaniu decyzji wiąże się także z lękiem. Nasze dzieciaki boją się podejmować decyzje z dwóch powodów. Przede wszystkim z tego, że nie wybierają aktywności albo zabawy czy ubrania z obawy, że zrobią to źle, albo że poniosą porażkę, tak? Że ten wybór będzie po prostu niewłaściwy. Także dużą trudność stanowi niezrozumienie celu podejmowania decyzji, gdzie jakby nie tłumaczymy dziecku, czyli dajemy mu wybór. Wybierasz, dzisiaj chcesz iść w płaszczu czy w kurtce, tak? Albo płaszcz czy z parasolką, bo wiesz, pada deszcz i możesz zmoczyć, możesz mieć na przykład mokre włosy. Jeżeli ja daję dziecku wybór, płaszcz albo parasolkę i nie mówię mu po co, to ono nie widzi celu, dlaczego nie ma założyć swojej ulubionej kamizelki. Właśnie dlatego, że nie mają podawanego celu danej decyzji czy danego wyboru, nie chcą ich również podejmować. I wreszcie, moi drodzy, bardzo istotny aspekt, ale szczególnie związany ze spektrum, a więc zaburzenia centralnej koherencji. Tutaj wiąże się to z tym, że nasze dzieciaki skupiają się na szczególe, pomijając ogół, prawda? Pomijając jakby całość sytuacji. I jeśli chodzi o podejmowanie akurat różnych decyzji, wiąże się to z tym, że dzieci z ASD dokonują bardziej racjonalnych wyborów niż ludzie neurotypowi, bo oni właśnie są odporni na te działania środowiskowe. Odporni są na informacje, które zniekształcają obraz sytuacji, bo mama coś mówi, bo pani coś sugeruje, bo nauczyciel jeszcze innego coś podpowiada. I ze względu na to właśnie dziecko się skupia tylko na jakiejś jednym elemencie, nie oceniając całości sytuacji. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jak ten Jaś i Jan nie umie, to nie będzie umiał, to tak samo bardzo ważne, moi drodzy, jest to, że nie wolno za nasze dzieci całe życie podejmować decyzji. Z tej prostej przyczyny, że jeżeli od samego początku w życiu naszego dziecka nie będziemy go uczyć porażek, które są bardzo łagodne, które mogą jakby nie znaczyć nic dla jego życia, ale te drobne potknięcia, te drobne błędy, które dziecko będzie popełniało, przygotuje go na większe porażki, które będą go napotykały w życiu nieco starszym. Już zaczynając od przedszkola czy szkoły, a potem tylko w okresie takim, okresie dojrzewania i w takiej młodej dorosłości. Jeśli jakby nie pozwolimy dziecku, drodzy Państwo, przewrócić się o jakiś kamień, jak będzie mniejsze, to ono się kiedyś przewróci o ziarnko piasku. Jest takie przysłowie. I dokładnie to jakby jest to odzwierciedlenie tego, jak my często postępujemy z dziećmi w spektrum. Chodzi o to, że mamy tendencję do tego, żeby chronić nasze dzieci przed wszystkim i od wszystkiego. I jakby gwarantować bezpieczeństwo 360 stopni wokół niego i przez 365 dni w roku. Natomiast to jest absolutny błąd, a przede wszystkim jest to absolutnie, podkreślam, niemożliwe. My nie jesteśmy w stanie chronić naszego dziecka przez całe jego życie i gwarantować mu pełnego bezpieczeństwa, czyli pełnego bezpieczeństwa w znaczeniu, że nie tylko, że nikt ci nie zrobi krzywdy, ale tego, że nic cię nie zaskoczy, że niczego w życiu się nie przestraszysz, że twoja rutyna nie będzie zachwiana, że schematy, które preferujesz, nie zostaną zakłócone. Nie jesteśmy w stanie tego
ani zrobić, a już tym bardziej przewidzieć. Doskonale wiecie, jako osoby neurotypowe, że otaczający nas świat notorycznie nas zaskakuje. I nawet jak sobie coś zaplanujemy, niby mamy wszystko zapięte na ostatni guzik, ale wydarzy się coś niespodziewanego, czego nawet przez myśl wam nie przeszło i już musicie podejmować inną decyzję. Już burzy się wam pewien harmonogram, pewien plan, który mieliście. I jest to nieprzewidywalne najnormalniej w świecie. W związku z tym nie oczekujmy od dziecka, albo inaczej, od siebie samych, że damy mu gwarancję pełnego bezpieczeństwa i ochrony przez całe jego życie, bo jest to po prostu niemożliwe. Natomiast, moi drodzy, bardzo ważnym obowiązkiem osób dorosłych zajmujących się dzieckiem w spektrum jest to, aby dać mu narzędzie do tego, aby radził sobie z lękiem, aby radził sobie z nowymi sytuacjami i sytuacjami niespodziewanymi. I to dokonuje się już w domu. Potem tylko jest to utrwalane i wzmacniane w przedszkolu i w szkole. Ale to nie przedszkole ma obowiązek gwarancji czy dania dziecku takiego narzędzia. To mama i tata, główni opiekunowie dziecka mają ten obowiązek, aby wyposażyć go właśnie w takie narzędzie, zanim pójdzie do przedszkola. Żeby już wtedy miał fundament do tego, żeby dalej się to kształciło. Nie możemy, moi drodzy, oczekiwać, że nauczyciele w przedszkolu albo w szkole wykonają za nas jakby robotę. To do nas należy, bo to my jesteśmy głównymi opiekunami. To my mamy dać dziecku solidną podstawę i fundament do tego, aby dalej była ona tylko wzmacniana. Jeżeli od początku chronimy dziecko, nie pójdziemy na plac zabaw, do galerii, do rodziny na jakąś imprezę rodzinną i tak dalej, bo tam jest za głośno, bo się na niego patrzą, bo wskazują palcem, no to zamknijmy się w czterech ścianach, to pytanie brzmi tak, to jak przyjdzie czas pójścia do przedszkola albo do szkoły, to też go zamkniecie w szkole, przepraszam, w domu i nie poślecie do ludzi. Jeżeli tak zrobimy, to dziecko na pewno będzie bało się wychodzenia w różne grupy społeczne i generalnie poza dom, czyli jeszcze bardziej tylko zwiększymy jego lęk. Małe kroczki, drobne doświadczenia, drobne porażki, drobne błędy przygotowują do wszystkiego następnego, co w życiu dziecka się ma zadziać, a zadzieje się bardzo dużo w jego życiu. Moi drodzy, pamiętajcie, że możliwość podejmowania decyzji czy dokonywania wyborów, które dajemy dziecku we wczesnych etapach jego życia, buduje od samego początku u niego doświadczenie. Pamiętajmy o tym, że naśladowanie w przypadku dzieci ze spektrum jest słabe, ale zdobywanie doświadczeń jest bardzo cenne. Tyle, że dziecko musi mieć możliwość doświadczania, by móc się po prostu uczyć. Uczenie się na własnych błędach, tych drobniutkich błędach, moi drodzy, sprawia, że dziecko coraz lepiej zaczyna rozumieć prawdziwy świat. Ten świat neurotypowy, ten świat, który jest nieprzewidywalny, który jest dla niego dość chaotyczny, którego często nie rozumie mocno. Natomiast podejmowanie decyzji, oparte także na pewnych błędach swoich, sprawia, że dziecko coraz lepiej zarządza własnymi emocjami. A wiemy, że w przypadku spektrum z tymi emocjami bywa różnie, prawda? Nie dość, że dziecko samo nie jest w stanie ocenić, jak czuje się, czy nazwać tych emocji, które mu towarzyszą w danej sytuacji, to także ma trudność z oceną emocji u innych osób. Natomiast możliwość wyboru, dokonywania różnego typu podejmowania decyzji sprawia, że przez doświadczenie, przez rozumienie swoich emocji, tych, które towarzyszą właśnie tym decyzjom, dziecko uczy się wielu cennych umiejętności, które potem doskonali, a w życiu dorosłym wykorzystuje w pełni. Jeżeli, moi drodzy, dziecko popełnia błędy, robi jakieś pomyłki, przy wsparciu osoby dorosłej przechodzi przez te porażki zdecydowanie delikatniej, czyli wchodzi w ten świat dość trudny, bardzo drobnymi kroczkami, ale jednocześnie ma wsparcie, czyli czuje się bezpieczniej w tym dziwnym dla niego świecie. Dziecko uczy się radzić z tymi błędami, a więc uczy się ich i uczy się swoich emocji, które mu w tym wszystkim towarzyszą. Czy w takim razie wybór albo możliwość dokonywania wyboru jest zawsze możliwa? Tak jak Wam powiedziałam na początku, odpowiedź jest jedna: nie. Czyli nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować dziecku wybór.
nie zawsze jesteśmy w stanie pozwolić, aby dziecko podjęło konkretną decyzję. Właśnie ze względu na to, że czasami jest tak, że decyzję, którą ewentualnie chciałoby podjąć dziecko, mogłaby być ta decyzja dla niego niebezpieczna, albo mogłaby być niebezpieczna dla otoczenia. Z drugiej strony nie może dziecko na przykład podjąć decyzji, ponieważ realizacja danej potrzeby, czy tego, co dziecko właśnie aktualnie chce, może być w chwili obecnej niemożliwa do realizacji, tak? Na przykład jesteśmy w gabinecie lekarskim albo na przykład z drugim dzieckiem jesteśmy u dentysty. Dziecko w spektrum tu i teraz krzyczy, że ono właśnie teraz chce do parku. No nie możemy iść teraz do parku, ponieważ twój brat Krzyś siedzi na fotelu dentystycznym i właśnie leczy ząbki, prawda? Więc muszę z nim zostać, nie możemy iść na takiej zasadzie. Ale jeżeli przed takimi ewentualnymi sytuacjami, gdzie aktualnie nie możesz zrealizować, czy nie mogę wprowadzić innej decyzji w chwili, kiedy jestem w gabinecie dentystycznym, to wcześniej, moi drodzy, wprowadzam pewne zasady. Zasady z wyprzedzeniem, tak? Gdzie mówię, Kuba, idziemy do dentysty, mogę pokazać dziecku gabinet dentystyczny na przykład na zdjęciu, czy wyświetlić na komputerze i powiedzieć, że Krzyś musi leczyć ząbki. Ale jak skończymy i wyjdziemy z gabinetu, będziemy mogli iść na przykład do parku albo gdzie tam dziecko sobie wymyśli. Wtedy dziecko ma szansę przetworzyć tą informację i przygotować się na jej zmianę. A jednocześnie wie, że jak się skończy ten czas pobytu w gabinecie brata, będzie mógł dokonać wyboru. Park albo na przykład pójście na lody. Więc to też wtedy będzie decyzyjność, ale troszeczkę odroczona, bo związana z zasadą, która została wprowadzona wcześniej. Moi drodzy, bardzo cenną taką rzeczą, którą możemy wykorzystać, jest właśnie harmonogram dnia, który dzieciakom pomaga po prostu lepiej to zrozumieć. Tłumaczyłam Państwu już wielokrotnie, że dzieciaki w spektrum mają 10-krotnie silniej rozwinięte sfery wzrokowe w swoim mózgu, te obszary odpowiedzialne za przetwarzanie wzrokowe, niż obszary dotyczące przetwarzania słuchowego. W związku z tym obrazy naprawdę dużo lepiej przemawiają do dzieciaków w spektrum niż sam komunikat słowny. Czyli jest obraz na harmonogramie, a jednocześnie komunikat. Po wizycie u dentysty możemy pójść tu albo tu, gdzie chcesz, możesz wybrać. Drodzy Państwo, czasami jest też tak, że jeżeli dana rzecz, którą dziecko teraz chce, jest jakby niemożliwa z różnych względów, warto dać dziecku jakąś taką alternatywę, tak, żeby dziecko mogło jednak tego wyboru dokonać. Czyli nie możemy iść teraz do parku, ale zamiast tego, jak pójdziemy do domu, to na przykład będziesz mógł się pobawić klockami albo na przykład obejrzeć bajkę, tak? Bo do parku nie możemy iść, ponieważ bardzo pada deszcz, albo ja za chwilę mam coś na przykład pilnego do zrobienia. Więc jeżeli dam też równie atrakcyjną alternatywę dla mojego dziecka, jest szansa na to, że ono dokona wyboru, a jednocześnie nie będzie zachowania niepożądanego w postaci po prostu jakiegoś buntu, że jego potrzeba nie została aktualnie zrealizowana. Czy w takim razie, znając te parametry, co znaczą decyzje i z czego wynikają trudności w podejmowaniu decyzji w spektrum autyzmu, czy my jesteśmy w ogóle jakkolwiek w stanie pomóc naszym dzieciakom w tym, aby ten wybór był dokonany, czy decyzja przez nie podjęta była możliwa? Oczywiście, moi drodzy, zapewnienie wyboru tam, gdzie jest to możliwe, tam, gdzie nie ma właśnie walki na życie i śmierć, i zapewnienie odpowiednich wskazówek naszym dzieciom i takiego wsparcia w tym, żeby tą decyzję podjąć, powinny się zadziać wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Właśnie zaczynając od tych naprawdę bardzo prozaicznych wyborów, jak to, czy chcesz założyć bluzkę dzisiaj w kwiatki, czy w motylki, tak? Podając dziecku, wiem, że może iść na krótki rękaw, bo jest gorąco, więc nie otwieram szafy i mówię, to weź się ubierz, bo on w ogóle nie będzie wiedziało dziecko, po co tą szafę otworzyłaś, mamo droga. Ale jak pokażesz koszulkę na tej motylek, na tej kwiatuszek, którą chcesz, tą czy tą, dziecko będzie w stanie dokonać wyboru i będzie to już taka wdrażanie dziecka w to, że wow, mam poczucie sprawczości, dokonałam wyboru, mogę samo decydować.
Jeżeli jest tylko taka możliwość, to ten wybór powinien być możliwy kilka razy w ciągu dnia, tak? W różnych absolutnie aspektach. Ważne jest także, aby dziecko wiedziało, jeżeli ten wybór nie jest możliwy, dlaczego jest niemożliwy, dlaczego teraz dziecko tej decyzji podjąć nie może, tak jak w przypadku tego dentysty, o którym Wam wcześniej powiedziałam. Także dostrzeganie intencji dziecka jest tutaj bardzo ważne, szczególnie tego, które jest niewerbalne. O co chodzi? Chodzi o to, że, drodzy Państwo, po pierwsze, narzędzie do komunikacji jest absolutnie niezbędne do tego, żeby dziecko w ogóle mogło się rozwijać. W zależności od tego, jak funkcjonuje, będzie różne to narzędzie, ale także, moi drodzy, możliwość zadawania pytania z możliwością wyboru. I znowu, wszystko zależy od tego, jak nasze dziecko, moi drodzy, funkcjonuje. To różnie ten język jest oczywiście dostosowywany. Czasami zadawanie pytania z możliwością wyboru, który jest oczywisty. Przykład, jeżeli mamy na przykład, ja tu mam, o mam, jeżeli mam na przykład banana, tak? I wiemy, że ten banan jest żółty, ten jest trochę zielonkawy, ale przymknijmy na to oko i uznajmy, że jest żółty, prawda? Bo zazwyczaj jest żółty. Możemy dziecko zapytać, czy banan jest czerwony, żółty, czy niebieski, tak, albo zielony. Dziecko znowu ma 3 wybory, więc zazwyczaj wybiera pierwszy, prawda? Tak jak powiedziałam Wam, w statystykach najczęściej jest to pierwszy wybór. Dlatego podpowiedź, że kolor jest żółty, umieszczamy w środku, tak? Ta prawdziwa, bo dziecko wie, że to jest żółty kolor. Natomiast słuchowo ma pierwszą, drugą i trzecią opcję, gdzie druga jest prawidłowa, którą najrzadziej wybiera, ale podpowiedzią jest to, że ono zna banana i wie, że on jest żółty. Dlatego w środku ją umieszczamy, tak, żeby pokazać dziecku tą elastyczność w podejmowaniu decyzji. W związku z tym najpierw na środku umieszczamy tą odpowiedź żółtą, a potem na końcu, czyli jaki jest banan, czerwony, niebieski czy żółty, aby dziecko było w stanie nauczyć się podejmowania decyzji takiej rzeczywistej dla siebie. Czyli w ten sposób możemy jak najbardziej zacząć. Moi drodzy, oczywiście ta wizualizacja wyboru jest niezwykle istotna. I znowu, wszystko zależy od tego, jak nasze dziecko funkcjonuje. Moi drodzy, jeżeli mamy dziecko, które nie werbalizuje i dodatkowo ma duże trudności z rozumieniem, to komunikaty, które do niego wypowiadamy, muszą być jak najbardziej ograniczone, krótkie, zwięzłe i mega konkretne. Oprócz tego, moi drodzy, że pamiętajcie, nie używamy zdrobnień do rzeczy, które od niego oczekujemy, czyli nie mówimy chcesz bananka, chcesz jabłuszko, tylko mówimy konkretne mianowniki, po to, aby dziecku ułatwić komunikację. Za każdym razem, jak raz powiemy bananka, banana, albo inaczej kotka, koteczka, kociątko może chcesz pogłaskać, za każdym razem takie dziecko musi przetwarzać ten wyraz od nowa i szukać jakby w głowie zupełnie innego obrazu. Dlatego, że kot, kotek, kociątko, to dla niego są 3 różne jakby wzorce wizualne. Mimo, że my wiemy, że to chodzi o jedno i to samo zwierzę. Natomiast dla dziecka w spektrum jest to duża trudność. W związku z tym trzymamy się mianowników i w zależności od tego, jak dziecko rozumie, skracamy nasze komunikaty. Czyli jeżeli mam dziecko, które naprawdę nisko funkcjonuje, nie werbalizuje, słabo rozumie, to moi drodzy, nie mówię Kubusiu, czy ty masz ochotę zjeść któryś z owoców, na przykład banana albo jabłko, bo kompletnie nic z tego nie będzie wiedział. Oprócz tego, że może nie reagować na imię, czyli nawet nie wie, że do niego mówicie, to w ogóle nie wie, co to są owoce. Ewentualnie jak to zobaczy, no to może pomyślę, że tego banana to trzeba wrzucić do koszyka. Dlatego, że dziecko nie rozumie relacji, czyli nie rozumie czasowników. A jak nie rozumie czasowników, to nie potrafi podjąć też decyzji. W związku z tym dla takich dzieci ograniczamy do minimum komunikaty w postaci banan, jabłko, żeby dziecko podjęło decyzję, na co ma ochotę. Jeżeli dziecko jakby jest lepiej rozumie i na przykład od czasu do czasu reaguje na imię, ale wiem, że zawsze reaguje na dźwięk upuszczanej monety, bo na to zawsze zwraca uwagę, to robimy tak. Upuszczam monetę, mówię: Kuba, chcesz banana czy jabłko?
czekając około 10-15 sekund na podjęcie decyzji, żeby mózg mógł przetworzyć informacje o decyzji. Podobnie jest, moi drodzy, w każdym jednym innym aspekcie, tak? Kuba, chcesz bawić się piłką czy autem, tak? Albo piłka, auto, którą zabawką chce się dziecko bawić. Wszystko absolutnie zależy od tego, jak funkcjonuje nasze dziecko. Moi drodzy, kolejny przykład. Wizualizacja planu dnia dla dziecka, w którym umieszczamy też takie wolne miejsca. A więc mam plan dnia rozrysowany, że oczywiście śniadanie, szkoła, powrót ze szkoły i na przykład jest opcja, że powrót ze szkoły i odpoczynek w swoim pokoju, tak? Zaznaczam na przykład pokój dziecka, bo to mogą być napisy, ale mogą być to konkretne zdjęcia przecież porobione, czy jakieś obrazki, tak jak Wam powiedziałam, ja mogę mieć, moi drodzy, obrazek oryginalnej zabawki, jaką jest domek, ale mogę zrobić przykładowy obrazek, który będzie dotyczył na przykład gry planszowej. I dziecko, posługując się tymi obrazkami, wie, co dany obrazek oczywiście oznacza. Więc dokładnie jeden albo drugi mogę wykorzystać właśnie w tej wizualizacji. Czyli najprościej mówiąc, mam zrobiony plan dnia, wszystkie te różne rzeczy, które mają się zadziać konkretnego dnia, w tych obszarach mogę wprowadzić wybór dziecka, tak? I jeżeli jest to harmonogram napisany literami, to wszystkie treści mogą być na przykład napisane na czarno, ale tam, gdzie dziecko może dokonywać wyboru, mogę wprowadzić czerwony kolor, tak? Że wtedy Adaś, Kasia, Zosia wiedzą, że to jest miejsce, kiedy ono dokonać może swojego wyboru. I mamy tak, powrót ze szkoły, wizualizacja pokoju. Następnie jest obiad. Jak planuję, moi drodzy, obiad na dzień dzisiejszy, że dzisiaj to sobie wymyślę, że na obiad zrobię albo rosół, albo spaghetti, bo takie mam produkty w domu, to pozwolę dokonać wyboru Adamowi, tak? I zanim wyjdzie do szkoły, pytam: Adaś, co ty byś chciał zjeść dzisiaj na obiad? Pokazywać mogę rosół czy spaghetti? Dziecko dokonuje wyboru, tak? I na przykład tą etykietę albo zmywalnym długopisem mogę w ten plan uwzględnić. Wybór obiadu, spaghetti, bo Adam tak zdecydował. Potem mogę uwzględnić, że jest odpoczynek i na przykład forma jakiejkolwiek zabawy, którą dziecko samo sobie wybiera, ale także potem jest praca domowa i jakaś zabawa. I znowu dziecko może wybrać, czy to jest spośród dwóch opcji, tak? Obrazkowej. Mogę pokazać właśnie tak, jak Wam powiedziałam, że możemy na przykład wyjść na podwórko się pobawić, albo mogę Ci poczytać książkę. Co wybierasz, tak? I to jest znowu wybór w ciągu dnia kolejny. Potem jest na przykład spanie, ale na końcu mogę jeszcze dać dziecku wybór, zanim pójdziemy się kąpać, na co ma ochotę. Chcesz jeść naleśniki, czy chcesz jeść na przykład tosta z dżemem. Też mogę pokazać przez wizualizację. Dzięki temu, zobaczcie, mnóstwo wyborów dziecko dokonuje od samego początku. Ale język, moi drodzy, który jakby stosujemy względem takiego dziecka, musi być absolutnie dostosowany do jego opcji rozumienia. Czyli jeżeli nasze dziecko nie posługuje się tak naprawdę żadnym wyrazem, to komunikat do dziecka musi opierać się tylko i wyłącznie o nazwy przedmiotów, między którymi ma dokonać wyboru. Czyli właśnie tylko hasło auto, piłka. Jeżeli dziecko mówi i werbalizuje, to te komunikaty mogą być bardziej złożone. Natomiast zawsze bierzemy pod uwagę ten poziom funkcjonalny i werbalizacyjny naszego dziecka. Drodzy Państwo, co dalej? Warto też jakby zawęzić liczbę opcji, które dziecko ma dokonać. Czasami my korzystamy z pytań otwartych do naszych dzieci, mówiąc: skarbie, kochanie, Krzysiu, a co ty byś zjadł na kolację, tak? To jest strasznie ogólne pytanie, którego dziecko w spektrum może mieć trudność ze zrozumieniem i udzieleniem odpowiedzi. Moi drodzy, nastolatkowie w spektrum autyzmu wysoko funkcjonujący często mają kłopot z otwartymi pytaniami, nie mówiąc już o dzieciach, które niżej funkcjonują. W związku z tym danie dzieciom dwóch opcji na początku, tak? Czyli znowu wrócę do mojego banana, a więc banan
Jabłko. To jest wybór, którego dziecko może dokonać, nawet to, które mówi słabo albo w ogóle. Również, moi drodzy, możemy zrównoważyć decyzyjność związaną z czynnościami mniej preferowanymi, mniej lubianymi przez dziecko, jak na przykład praca domowa czy jakieś obowiązki, które dajemy dziecku, z możliwością wyboru jakby albo kolejności ich wykonania, albo co dzisiaj chcą wykonać. Czyli dajemy dziecku wybór. Przykładowo, chcesz wytrzeć śmieci, wytrzeć kurze, czy na przykład odkurzyć dywany, albo chcesz wynieść śmieci, czy posprzątać ze stołu, tak? Opcje, których dziecko nie lubi, ale jednak może dokonać wyboru, co będzie w danym momencie dla niego bardziej komfortowe. Także, moi drodzy, sprawmy, aby w tej liście, w tym harmonogramie dnia znalazły się różne możliwości wyboru dotyczące jedzenia, ubrania, aktywności. Także, moi drodzy, ja wiem, że teraz logopedzi i terapeuci powiedzą, ona to jest głupia i wariatka. Być może tak, moi drodzy, ale z doświadczenia pracy z dziećmi wiem, że my mówimy, że absolutny zakaz wysokich technologii, nie dajemy, nie włączamy telewizora, padów, telefonów i tak dalej, bo dziecko nie będzie mówiło. Jasne, te wysokie technologie są naprawdę bardzo niebezpieczne, a przede wszystkim mega szkodliwe dla naszych dzieci. Natomiast jak dziecko idzie do placówki edukacyjnej, czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła, to tam te wysokie technologie tak czy inaczej się pojawiają, tak? Bo jest prezentacja jakiegoś teledysku, jakiejś historii, jakiejś bajki i to dziecko tak czy inaczej kontakt z tymi wysokimi technologiami ma. Wszystko wiąże się nie o to, żeby całkowicie dzieciom zabierać, tylko o to, ile dziecko z tego korzysta. Czy większość jego wolnego czasu to są wysokie technologie, czy jednak większość czasu to poza wysokimi technologiami. I do czego zmierzam? Czasami jest tak, że mamy dziecko niewerbalne, które na przykład korzysta z bajek. To są, moi drodzy, jedne z obrazków, które kiedyś przygotowywałam dla jednego z dzieci, które oglądało bajki, natomiast często był płacz, bo mama niekoniecznie wiedziała, jaką to dziecko bajkę chce. I sposobem na rozwiązanie absolutnie trudnego zachowania, które się u niego pojawiało, bo on rzucał w telewizor, szarpał, gryzł, bo nie mógł wytłumaczyć mamie, jaką bajkę chce oglądać. I zrobiliśmy w ten sposób, że mama porobiła główne sceny, jak w telewizorze się wyświetlały poszczególne bajki, robiła zdjęcia i to potem zostało wydrukowane i zalaminowane. I w pewnym momencie dziecko miało możliwość, dostawało wybór, że może oglądać auta, calineczkę albo koniki pony. Dzięki temu dziecko tą, którą chciało aktualnie oglądać bajkę, po prostu odrywało i pokazywało mamie. I wtedy przestało być głośno w domu. Dziecko przestało się denerwować, przestało robić krzywdę sobie i innym, ponieważ w sposób bardzo łagodny, a jednocześnie absolutnie rzeczywisty, było w stanie zakomunikować, którą bajkę chce. I tak jak mówię, wysokie technologie są bardzo szkodliwe i tego nie, jakby to jest fakt, nie ma tutaj co zakłamywać rzeczywistości. Natomiast nie jesteśmy w stanie dziecka ani uchronić przed tym, ani jakby wycofać zupełnie te wysokie technologie, bo z czasem tak czy inaczej dziecko w te wysokie technologie wchodzi, nawet w placówkach edukacyjnych. Więc zachowanie złotego środka i myślenia i rozsądku osób dorosłych jest kluczem właśnie w tych wysokich technologiach. W związku z tym dokonywanie wyborów, czyli jedzenie, ubranie, aktywność, droga do szkoły. Chcesz iść przez park, czy chcesz iść na przykład koło centrum handlowego? Bo wiem, że z dwóch stron mogę do tego przedszkola czy szkoły dojść. Wreszcie, moi drodzy, uwzględniamy na liście małe wybory, ale także większe i ważniejsze wybory, tak? Jeżeli na przykład zbliża się weekend, to już tu nie chodzi o to, czy chcesz naleśniki, czy płatki na śniadanie, ale możesz dokonać bardzo ważnego wyboru, jakim jest to, gdzie w niedzielę się udamy. Masz wybór, znowu, możemy iść do kina, ale możemy jechać na przykład do jakiegoś aquaparku zamkniętego, tak? Wiem, że jestem w stanie się na to zdecydować i mogę to zrealizować dla dziecka, więc mogę pozwolić mu podjąć taką bardzo ważną decyzję. Moi drodzy, kolejną taką rzeczą, która pomaga dzieciakom w dokonywaniu wyboru, jest moneta. Rzut monetą, zwykłą 2 złotówką czy 5 złotówką, ona jest większa.
Ja, moi drodzy, robię to w ten sposób, że przede wszystkim mam zrobione zdjęcia, zalaminowane. Mam oczywiście reszki i orła, obrazki. To jest zalaminowane. Jednocześnie wykorzystuję właśnie takie dwa paski, gdzie przykładam, moi drodzy, po prostu nie mam przy sobie tego obrazka, ale przyklejam u góry, na przykład na pasku przyklejam obrazek orła, a na dole reszki, prawda? I dodatkowo na to, szczególnie te dzieci, które mają kłopot z podejmowaniem decyzji i w zasadzie czas, który rodzina spędza na tym, co dziecko, jaką decyzję podejmie, to jest pół życia ich, albo właściwie całą energię, że tak powiem, zabiera to podejmowanie decyzji. Więc to służy temu, aby dziecko niby dokonało wyboru, ale w sposób bardzo, bardzo szybki. Czyli mam, moi drodzy, mam reszkę, mam orła z tej strony, prawda? Co pokazuje, że jak dziecko wyrzuci reszkę, to będzie czytanie książki, a jak wyrzuci orła, to będzie gra planszowa. To jest przyklejone, pokazuje dziecku co i jak, daje dziecku monetę, dziecko rzuca, łapie albo podnosi z podłogi, nakłada sobie na rączkę i pokazuje: wow, reszka, a reszka to było czytanie książki. Wybrałeś czytanie książki doskonale. I za każdym razem w przypadku tych dzieci, które mają kłopot i z rozumieniem, ale z tym, że właściwie to ja nie wiem, co zrobić, którą decyzję podjąć, w znaczeniu tak się dzieje w główce u naszego dziecka, to ta moneta się po prostu sprawdza. Kolejna też taka strategia związana z decyzjami, moi drodzy, to oczywiście kwestia związana z takimi ograniczonymi preferencjami, prawda? Czyli właśnie tej między innymi piżamki, tej chęci tylko i wyłącznie piżamy, czy tylko i wyłącznie noszenia konkretnych spodni do szkoły. Cały czas, moi drodzy, próbujemy i dajemy dziecku szansę na to, żeby tok myślenia się zmienił i dziecko jednak dokonało wyboru. Proszę pamiętać o tym, że w słowniku dzieci w spektrum autyzmu, bez względu na to, jak one funkcjonują, absolutnie u wszystkich dzieci nie ma słowa nigdy. To, że dziecko dzisiaj nie jest gotowe na daną aktywność, na spróbowanie danego pokarmu, na założenie bluzki z minionkiem, nie oznacza, że nigdy tego nie zrobi. Jeżeli ono nigdy tego nie zrobi, jak my mu nie damy na to szansy, czyli właśnie tej powtarzalności dokonywania wyborów. Dzisiaj nie, spróbuję jutro, spróbuję za tydzień, spróbuję ponownie i milion razy ponownie spróbuję, aż wreszcie dziecko będzie w stanie dokonać wyboru. Pamiętajcie, w słowniku dzieci w spektrum nie ma słowa nigdy. Jest tylko słowo nie dzisiaj. I tego się trzymajcie, bo to, jak zakodujemy sobie w głowie nigdy, wpędza nas w marazm i niektórzy rodzice się załamują. Jak idą do jakiegoś specjalista, ten specjalista mówi: o, pana syn to ma spektrum. On nigdy nie będzie mówił. Moi drodzy, jak mówi wam tak specjalista, to znaczy, że żaden z niego specjalista to albo nie ma pojęcia o spektrum autyzmu, albo nie dokończę. Powtarzam raz jeszcze. Nie, to znaczy nie dzisiaj. Może jutro, może za miesiąc, ale nie oznacza to nigdy. I tego się trzymajcie, bo to jest klucz do przyszłości dzieci w spektrum. Warto też, moi drodzy, stosować w przypadku dzieci wyżej funkcjonujących takie łączenie podejmowania decyzji związanej z czynnikami, których dziecko nie toleruje, których nie lubi, a jednocześnie chcemy, żeby jakby dokonywało w tych aspektach decyzji. Czyli, moi drodzy, tu chodzi o to, że właśnie dokonywania sprzątanie ze stołu, czy wyniesienie śmieci, albo na przykład mówimy, że jakby łączymy coś, co dziecko lubi, z czymś, co mniej preferuje. Na przykład chcemy, aby zaczęło korzystać z jakiejś pomocy albo jakiejś konkretnej zabawki, na której nam zależy, bo uznajemy, że klocki są bardziej rozwojowe niż auta, załóżmy, ale wiemy jednocześnie, że on lubi tą calineczkę, to mogę częściowo włączyć calineczkę, to jest absolutnie, ktoś powie, niewychowawcze, troszkę calineczkę i zachęcić dziecko, ale nawet z nim wspólnie pobawić się tymi klockami. Trochę przez, brzydko mówiąc, przekupstwo, tego nie robimy, nie słuchajcie tego, możemy dziecko zachęcić do przynajmniej spróbowania zabawy nową zabawką.
Wybór kontrolowany to jest to, co ja najbardziej lubię w przypadku dzieci właśnie wyżej funkcjonujących, często też werbalnych, gdzie, moi drodzy, dziecko dostaje opcję to czy to. Na czym to polega? W znaczeniu czynności mniej preferowanych przez dziecko, czyli Kuba, chcesz posprzątać klocki czy auta? No przecież dostało wybór, prawda? To, że jest bałagan w całym pokoju, to jedno. To, że ja liczę na to, że będzie czysto w tym pokoju, no to ktoś mi musi pomóc. Więc niech posprząta jedno albo drugie. Wybór ma? Ma. Jak to zrobić na przykład? Czy Kuba, chcesz posprzątać te auta z muzyką, czy bez muzyki? A wiemy, że muzykę dziecko bardzo lubi. Gdzieś tam na przykład jak gra radio, albo jakąś muzykę jak włączamy gdzieś z jakiejś płyty. No, znowu ma wybór, tak, że może sprzątać w ciszy albo sprzątać przy swojej ulubionej muzyce. Poza tym możemy wprowadzić ilość sprzątania, czyli Kuba, chcesz posprzątać 10 czy 15 klocków i dziecko sobie na przykład może odliczać. Albo kto mi pomoże? Kto ma ci pomóc, mama czy tata, albo siostra czy brat, tak? Czy jak są koledzy, to Kuba czy Krzysiek. Także jaki kolor, rozmiar, kształt, czyli Kubuś, chcesz posprzątać niebieskie czy żółte piłki z podłogi, jak bawiliście się na przykład dwoma kolorami, albo dotyczące zadań domowych. To jest często trudność w przypadku dzieci uczęszczających do szkół ogólnodostępnych, gdzie tych zadań jest jednak sporo i te dzieciaki przecież podlegają oczywiście tej samej tak naprawdę podstawie programowej, a jednocześnie wiemy, że nasze dzieciaki są wtedy zdecydowanie bardziej zmęczone niż dzieci neurotypowe, bo one oprócz szkoły i tych samych prac domowych mają zupełnie inaczej gospodarowany czas, bo albo chodzą na jakieś dodatkowe zajęcia, dodatkowe terapie, wizyty u lekarza i u innych specjalistów, co także zabiera czas, który potem tak czy inaczej trzeba gdzieś wygospodarować na odrabianie tej pracy domowej, ale to zupełnie inna kwestia i inny temat. Natomiast jeśli chodzi o te prace domowe, dziecko może dokonać takiego wyboru w znaczeniu chcesz zacząć od matematyki czy od angielskiego, wiedząc, że mamy te dwa przedmioty do realizacji. Albo chcesz zacząć od zadania 5., 7. czy 3. Wszystkie 3 musi zrobić, ale może dokonać wyboru, od którego chce zacząć. Podobnie może być to związane z miejscem, tak? Chcesz odrabiać tą pracę domową u siebie w pokoju, czy jednak w kuchni? I znowu dziecko ma taką możliwość, aby tego wyboru dokonać. Moi drodzy, jeśli chodzi o nastolatków albo takich młodych dorosłych ludzi w spektrum, w wyborze pomaga też kilka zasad. To nie dotyczy już, moi drodzy, tego, czy płatki, czy naleśniki. Tam już są trochę poważniejsze decyzje, szczególnie u tych młodych ludzi, którzy wkraczają w taką samodzielność i dorosłość. Bardzo, bardzo taką pomocną strategią dla nich właśnie jest to, że jak idą na przykład na zakupy, to mogą mieć ze sobą listę z zakupami. Czasami jest tak, moi drodzy, że dziecko, takie małe dziecko w spektrum autyzmu, jak idzie do sklepu, to ono nawet nie wie, że może dokonać wyboru, bo nikt mu tego nigdy nie proponował, nikt nigdy nie przećwiczył z nim tego. Ale jakbyśmy byli w sklepie i wiemy, że dziecko lubi na przykład żelki i na przykład jakiegoś batonika, to możemy też pokazać mu te żelki, tego batonika i powiedzieć żelki, batonik, że dziecko wie, że może dokonać takiego wyboru. Poza tym, jak zaczynamy wprowadzać u dziecka kieszonkowe, a to powinno być wprowadzane tak jak u dzieci neurotypowych, żeby one wiedziały, poznawały wartość pieniądza, ale także taką też decyzyjność, na co te pieniądze się wyda, to także jest możliwość właśnie ćwiczenia czegoś takiego, co chcę kupić za swoje pieniążki, jak jestem w sklepie. To też jest forma decyzji i wyboru. A więc ta lista zakupów to jest bardzo dobry pomysł. Także, moi drodzy, jeżeli taki nastolatek ma kłopot ze wstawaniem, bo przecież funkcje wykonawcze u nich nie są w najlepszej kondycji, nawet jeżeli dziecko wie, że jest 2:20 czy za 2:08 i pięknie to odczytuje na zegarku, to niekoniecznie jest w stanie jakby przewidzieć czy wygospodarować w sobie to, że muszę wyjść na przykład 15:08 z domu, żeby zdążyć na autobus i dojechać do szkoły albo do pracy. Dlatego taką dobrą zasadą jest to, że skoro o 8 muszę wyjść z domu, to nie wstaję za 5:08, tylko obligatoryjnie wstaję godzinę wcześniej, żeby wszystko, co jest mi potrzebne do takiej organizacji poranka, zdążyć zrealizować. I to jest zasada, której się nieustannie trzymam. Także, moi drodzy, warto jest przygotować wiele rzeczy z wyprzedzeniem, czyli na przykład jeżeli planuję jechać na
wczasy, to warto albo zrobić sobie listę, co potrzebuje na te wczasy, odzież, kosmetyki i tak dalej, i spróbować to wynieść na przykład gdzieś do pokoju, przygotować sobie wcześniej, żeby tylko to na spokojnie sprawdzić, bo u osób, które mają kłopot z podejmowaniem decyzji i robią to na szybcika takiego, chybcika, pod wpływem jakichś impulsów albo jeszcze, nie daj Boże, pośpiechu, wzrasta u nich lęk, tak? Czyli te decyzje będą oczywiście błędne. Także, moi drodzy, listy kontrolne różnego typu. Co jest mi potrzebne, co jest mi niepotrzebne. To wszystko jest absolutnie niezbędne do tego, by móc podejmować właściwe wybory. Zapewnienie wyboru także między tymi dwoma opcjami, tak jak powiedziałam, które dziecko nie lubi, a więc jeżeli dziecko z tego zaczyna korzystać, to jesteśmy także wprowadzać to w kwestie na przykład zachowań niepożądanych. Także, moi drodzy, wybór kolejności wykonywania zadań, tak? Czyli na przykład chcesz najpierw wynieść śmieci, czy wyjść z psem? Albo musimy też pamiętać o tym, że opcje muszą być wiarygodne i możliwe do realizacji przez nas, jeżeli w jakiejś kwestii to od nas zależy. Nigdy nie możemy, moi drodzy, wyboru opierać na karze, czyli na przykład w tej chwili albo w sensie opcja jest taka, wyłącz komputer albo idź do swojego pokoju spać. Żaden wybór to jest przecież. Podobnie, moi drodzy, żaden wybór nie może dotyczyć groźby ani kary, na przykład zabrania czegoś. Zabiorę ci to albo to, tak? No to nie jest żaden wybór, bo jakiego bym nie podjął, to wszędzie jest porażka. I moi drodzy, popełnianie błędów przez dzieci jest to, na czym one się uczą i gdzie zbierają doświadczenie. Jest to dla nich absolutnie bezcenne. Bardzo ważną umiejętnością, którą dziecko powinno posiąść w pierwszej kolejności, jest to, aby było w stanie powiedzieć tak lub nie. Nawet jeżeli nie werbalizuje, to pokazanie gestu tak albo nie jest jego prawem i obowiązkiem rodziców, żeby go nauczyć. Bo dziecko ma prawo do tego, żeby czegoś nie lubić albo coś bardzo lubić. Tak jak każdy z nas. Więc umiejętność powiedzenia tak, znowu, dziecko może lubić banany, ale absolutnie nie tolerować jabłek. I ma prawo powiedzieć, jak ja mu pokażę jabłko, żeby pokazał albo bo ma do tego prawo, ale jak nie będzie tego nauczone, no to nie będzie w stanie tego zrealizować. Mówienie nie, okazywanie gestem nie jest kluczową umiejętnością naszych dzieci, która potem przeradza się w gwarancję bezpieczeństwa ogólno pojętego. I to jest, moi drodzy, absolutnym kluczem do tego, co się w życiu naszych dzieci dzieje. To wszystko, co dla Was, moi drodzy, przygotowałam na temat dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie.